W oddali znajdują się grupy turystyczne, przede wszystkim młodzież. W tej chwili pojawiła się w wykopaliskach archeologicznych, tutaj w Parku Archeologicznym w Ostii Antycznej. Na święta wielkanocne ma przyjechać do Rzymu i przylecieć, tak jak tym samolotem, koło 300 000 ludzi. I co Wam powiem? To, że sytuacja jaka jest aktualna w tej chwili w Rzymie na dzień dzisiejszy, dzisiaj jest 6 kwiecień 2023, brakuje nam tylko 3 dni i Wielkanoc, czyli inaczej Paschła. Spacerować tutaj, pokazywać Wam, co jest przede mną i powiem Wam, jaka jest aktualna sytuacja na dzień dzisiejszy w Rzymie. Jakie mam widok. Piękna pogoda, ale z rana było tylko 9 stopni. Może temperatura w ciągu dnia podniesie się do 15-17 stopni, ale jest cudowna na zwiedzanie. Rzeczą najważniejszą, jaką powinniście zrobić przed przyjazdem do Rzymu, to sobie ustalić plan chodzenia, żeby te kilka dni, które spędzicie w tym mieście, były wykorzystane dobrze i żeby ten czas nie był zmarnowany na niepotrzebne kolejki, na przykład za biletami do różnych muzeów. W dzisiejszej dobie, gdzie mamy dostęp do wszystkiego za pośrednictwem internetu, możemy sobie kupić bilety do muzeów i do miejsc, które chcemy odwiedzić w Rzymie przez internet. Słuchajcie, tutaj poprosiłam jednego turysty, który mówi po angielsku, żeby mnie nagrał. Więc tak, ważne jest, żebyście bilety kupili wcześniej, bo są niesamowite kolejki. Wstawię Wam na tym filmiku, jaka była długa kolejka do Koloseum, że ludzie stali prawie 2 godziny, ale 2 godziny stracić na kolejkę tylko do jednego muzeum to jest nic. Ale jeżeli macie iść na przykład do 3-4 muzeów, teraz w okresie świąt wielkanocnych, 2023 rok, jak wszystko się otworzyło i będziecie stać tu 2 godziny, tam 2 godziny, tu 3 godziny, to stracicie pół dnia. Poza tym chodzenie po Rzymie od jednego zabytku do drugiego wymaga to czasu. Nie jeździmy autobusem, tylko chodzimy, a odległości są kilkukilometrowe. Także to jest bardzo ważne. Jest godzina 10:10. Jeszcze do tego miejsca nie dotarły żadne grupy turystyczne. Ja wyprzedziłam te grupy i tutaj Wam nagrywam widok z góry z amfiteatru w Ostii Antycznej. Teraz następna taka rada dla osób, które przyjadą do Rzymu. Każdy chce coś spróbować pysznego, świątecznego, więc od razu Wam mówię, że
typowym jedzeniem w Rzymie w okresie wielkanocnym to jest jagnięcina i spotkacie tą jagnięcinę w różnych formach. Czyli możecie zjeść na przykład frittata con carciofi, czyli jajecznica z karczochami. Możecie zjeść coratella d'abbacchio, czyli to są takie podroby z jagnięciny. Możecie zjeść abbacchio scotta dito, czyli można powiedzieć jagnięcina, która parzy w palce. Cotolety d'abbacchio, czyli no, leci nade mną samolot, no niestety. Zagłuszana jestem co chwila, co 3 minuty, bo akurat dzisiaj mają tą trasę nad Ostią Antyczną. Wracając do jedzenia, no to jeszcze możecie właśnie zjeść te cotolety d'abbacchio, czyli kotlety z jagnięciny. Możecie zjeść abbacchio al forno con le patate, czyli abbacchio, czyli jagnięcinę zapiekaną w piekarniku z ziemniakami. Ale bardzo ważna rzecz jest w Rzymie, żeby na przykład mieć ze sobą drobne pieniądze, jak mamy kupować bilety w automacie. O, może tędy zejdę, bo jestem tutaj właśnie, jak widzicie, na terenie Teatru Starożytnych Rzymian. Kiedyś ten teatr miał 2000 miejsc, a później Rzymianie powiększyli na 4000. Ale wracamy do tych ważnych rzeczy. Nie wszystkie automaty wydają nam pieniądze. Czasami jest tak, że na przykład podchodzimy do automatu i tylko drobne pieniądze możemy włożyć, a takie banknoty, czy jak tam się mówi, to po prostu można włożyć 5 euro i 10 euro. Nie wydają z 50 euro. Ja to Wam mówię dlatego, że ostatnio jak jechałam nagrywać filmiki w Niedzielę Palmową do Rzymu, to tutaj w Ostii Antycznej turyści nie mogli sobie kupić biletu, bo wychodzę z tego terenu amfiteatru. Dalej będę Wam opowiadać, zastanawiam się, co jeszcze ważnego Wam powiedzieć. Więc tak, bardzo jest ważne, jeżeli ktoś przyjedzie z osobą niepełnosprawną na wózku, sprawdzać na których metrach, stacjach metra, linii A, linii B możecie wysiąść z osobą niepełnosprawną na wózku, żeby wziąć windę. Ale to nie zawsze się sprawdza. A to z tego względu, że często windy nie funkcjonują i tak jak byłam nagrywać na San Paulo, bazylikę, to na meczy linii B pisało, że nie funkcjonuje winda. Teraz musicie się zapoznać ze słownictwem, bo nie piszę po angielsku, tylko piszę po włosku. Non funziona l'ascensore. L'ascensore, ascensore to jest winda. To jest też bardzo ważne. Na przykład na Watykanie, na stacji linii A Ottaviano, bo to jest ta stacja, na której się wysiada, żeby dojść do placu Świętego Piotra, a przecież większość ludzi, którzy przyjeżdża, jadą na plac Świętego Piotra i do Bazyliki, żeby zwiedzić. Tam nie ma właśnie ruchomych schodów. Czyli jeżeli ktoś ma wózek, to musi wózek z dzieckiem podnieść. Jest za to winda. Czy winda funkcjonuje? Nie mogę Wam tego powiedzieć, bo nie byłam teraz właśnie na placu Świętego Piotra, tylko byłam pod Koloseum i byłam w Bazylice Świętego Pawła, którą właśnie jeszcze muszę Wam zmontować. Zobaczcie, jak dużo samolotów przylatuje. Jak samoloty mają linię nad Ostią Antyczną, bo akurat w tym momencie im dobrze wiatry wieją, to te samoloty latają z częstotliwością co 3 minuty. Ale wracamy do ważnych spraw. Następną rzeczą jest taka ważna w Rzymie, to brak jest toalet publicznych i żeby skorzystać z toalety publicznej, to my musimy szukać ją, albo nie wiem, czy jest zaznaczone, czy są zaznaczone teraz na mapie rzymskiej toalety publiczne. Pokazuję Wam, jak tutaj jest pięknie. Jestem na dróżce, będę szła do wyjścia. No to wracamy do tych toalet, żeby się skorzystać z toalety, zrobić siku, umyć ręce, to należy wejść do baru.
ale niektóre bary w Rzymie mają kluczyki i trzeba poprosić o kluczyk albo powiedzieć, że się chce iść do toalety i oni dadzą kluczyk. Żeby skorzystać z toalety, to z reguły trzeba zrobić konsumpcję. Zresztą musicie się zapytać, czy możecie wejść do toalety bez konsumpcji, czy nie. Ale większość barów jest tak, że trzeba zrobić konsumpcję. Niestety. Ja jestem tutaj 34 lata i jak wchodziłam do toalety w barze, to robiłam konsumpcję. No bo woda kosztuje, wszystko kosztuje. Tutaj tych turystów na okres wielkanocny ma przyjechać 300 000, więc 300 000 więcej ludzi i zaczną korzystać z toalet, no to wiadomo ile wody zużyją, a to wszystko kosztuje. Więc bary, żeby się zabezpieczyć, to nie pozwalają tak wchodzić turystom do toalety, tylko trzeba po prostu skonsumować. Wypić najlepiej espresso przy ladzie. Najtańsze espresso kosztuje 1 euro. Jest toaleta publiczna, kochani. Jak wysiądziemy z metra linii B na Koloseum, idąc w stronę Piazza Wenecja, po naszej prawej stronie jest tam bar, można tam wejść i ja któregoś dnia mówię, pójdę sobie tam do toalety, bo piszę toalety, ale co się okazało, żeby iść do toalety, to trzeba stanąć w kolejce do baru, zapłacić 1 euro i stanąć w kolejce, żeby iść do toalety. I była kolejka 20 osób przede mną, a bardzo mi się chciało siku, więc uszłam kawałek, skręciłam na prawo na ulicę Via Cavour, tam znalazłam pierwszy lepszy bar, zrobiłam konsumpcję, wypiłam sobie kawusię, dałam 1 euro i weszłam do toalety. Więc radzę Wam lepiej wejść do baru, wypić sobie dobrą kawę włoską za 1 euro i skorzystać z toalety, niż płacić 1 euro bez tylko zasikanie. No to jest taka moja rada. Wielkie porządki tutaj robią przed Wielkanocą, bardzo dużo turystów. Tutaj nade mną samolot leci. Tutaj panowie sprzątają, koszą trawę, no ruch jest jak w Rzymie. Zastanawiam się, co jeszcze Wam takiego ważnego powiedzieć odnośnie przyjazdu do Rzymu. No to też to jest ważne, że w poniedziałki wszystkie muzea są zamknięte, także nie ma sensu w poniedziałek przyjeżdżać do nas do Ostii Antycznej, żeby zwiedzać wykopaliska archeologiczne, z tego względu, że jest zamknięte i w całych Włoszech tak jest. Także osoby, które podróżują, to już wiedzą, ale osoby, które nie podróżują, to o tym nie wiedzą. Teraz jeżeli chodzi o bilety, no to do muzeów, do parków archeologicznych takich państwowych, to młodzież do 18 roku życia nie płaci nic, ale musi mieć ze sobą legitymację szkolną i dowód, żeby pokazać ile ma lat, a młodzież, która studiuje między 18 a 25 rokiem życia, ma zniżki. No, zobaczcie ile grup już jest. Ja już wychodzę, bo jest godzina, kochani, już Wam pokazuję, która jest godzina 10:05, a weszłam, tutaj było 8:55, ale trochę się zatrzymałam przed wejściem, bo wypiłam sobie pyszną kawę. Tutaj jest automat na terenie wykopalisk archeologicznych przy kasach. Można sobie za 1 euro kupić pyszną kawę, albo pyszne cappuccino, albo espresso macchiato, czyli kawę taką, jak to się mówi, zabarwioną mlekiem. Słonko mnie bardzo razi, nagrywałam Wam idąc, mam nadzieję, że się fajnie nagrało. Zastanawiam się, co jeszcze Wam powiedzieć, ale na tym filmie wstawiłam Wam właśnie taką wstawkę z Rzymu, jaka była kolejka przy Koloseum. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to proszę pisać na e-maila, ja odpowiem. Adres na e-maila znajdziecie na końcu tego kanału, ale też Wam podlinkuję, zostawię Wam adres pod tym właśnie filmikiem. Dziękuję bardzo, że byliście, że byłeś na moim filmie. Jeżeli ten film jest dla Ciebie przydatny, to proszę mi napisz w komentarzu. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam Cię do subskrybowania.
cóż mogę powiedzieć, ja tutaj mieszkam od 34 lat. Na YouTubie mam też kanały kulinarne, w związku z tym, że lubię gotować, to jest moja pasja, ale też pracowałam w restauracjach. Jakie restauracje, w jakich restauracjach pracowałam, to Wam napiszę adresy, możecie tam iść, możecie powiedzieć, że poleca Was Ewa z kanału Mangiare Łewki z Viaggio z Ewą, bo mam takie kanały i mam też kanał kulinarny w języku włoskim. Dobra, słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji tych świąt wielkanocnych i widzimy się na jakimś fajnym filmie. Ciao a tutti!